W internecie często można spotkać osoby poszukujące dobrego mikrofonu nie za miliony. I trochę mnie to zastanowiło, w sensie nie ile to jest nie za miliony, tylko który mikrofon jest tak realnie najlepszy w stosunku ceny do jakości. Ci z Was, którzy byli na ostatnim streamie, zapewne już nieco wiedzą na temat tego odcinka. Bo dziś sprawdzimy sobie, czy mikrofon Maono AUPM461TR można nazwać dobrym mikrofonem nie za miliony. No i najważniejsze, sprawdzimy, gdzie producent oszczędzał, żeby zmieścić ten mikrofon poniżej stówki. Zapraszam do oglądania. Mikrofon przychodzi w estetycznie zaprojektowanym opakowaniu. Znalazła się tutaj specyfikacja, wykres przenośności częstotliwości i informacja o charakterystyce. Z grafik prezentujących cechy sprzętu nie dowiadujemy się tak naprawdę niczego. To trochę więcej specyfikacji. Zaglądając do środka znajdziemy tam oczywiście papierkologię, kabel USB typu A na USB typu B, do tego gąbkowy popfilter, który zmieni wizualnie mikrofon w grzybek, mini statywik biurkowy, adapter z gwintem do zamocowania mikrofonu i o dziwo redukcja gwintowa z 5,8 na 3,8 cala. Co mnie tutaj zdziwiło, bo nie jest ona w tym zestawie w ogóle potrzebna. I tak trzeba będzie ją wykręcić, a z założenia miał być to mikrofon kładący uwagę na zmniejszenie ceny do minimum. Doszły do mnie słuchy, że ten mikrofon to jest dokładnie to samo co Maono AU-A04DR, tylko że w plastikowej obudowie. To sobie jeszcze w dalszej części sprawdzimy i dlatego do tego mikrofonu będę odnosił się w tym filmie. Jeśli chodzi o statyw, który dostajemy tutaj w komplecie, to jest to prawie to samo, co dostawaliśmy w mikrofonie Maono AU-A04TR. Mówię, że prawie to samo, ponieważ statyw z AUPM461TR jest delikatnie wyższy i trzyma się nieco sztywniej niż ten ze wcześniej testowanego mikrofonu. Poza tym każdy z elementów wygląda prawie tak samo. Natomiast co do różnic i tym razem niestety na minus. Ta nasadka do mocowania mikrofonu jest prawie cała wykonana z plastiku. Na szczęście przynajmniej gwint, który został tu umieszczony, jest metalową wkładką. Natomiast w samym mikrofonie gwint jest zrobiony z plastiku. A to znaczy, że jeśli przypadkiem będziecie wkręcać mikrofon nierówno, to możecie sobie zniszczyć gwint. No i okej, może to jest takie trochę czepianie się na wyrost, natomiast ja jako recenzent przekładałem ten mikrofon chyba z 20 razy i za którymś razem musiałem zrobić to nieuważnie, przez co ten gwint wygląda w tym momencie tak. Także Maono gwinty poproszę metalowe. Poza tym jest to nieco inne mocowanie niż w większości tego typu zestawów. Nie ma tutaj tego takiego dzióbka, przez co mikrofonów z osłoniętym gwintem tu nie wkręcimy. Natomiast same wymiary gwintu pozostają identyczne, także ten mikrofon będzie pasował do innych tego rodzaju mocowań, czyli na przykład koszyczków antywstrząsowych posiadających gwint na spodzie. No właśnie, a skoro już o koszyczkach wspomniałem, ten mikrofon został odchudzony do koniecznego minimum, przez co widać, że jest mniejszy niż chociażby SM900. Mimo tego mieści się szerokością w takim typowym koszyczku antywstrząsowym. Natomiast niestety jest za krótki, żeby w tym koszyczku poprawnie osiąść, przez co kiedy zamocujecie go do dołu, ten będzie się trzymał na słowo honoru. Nie powinien wypaść, w końcu kawałek koszyczka obejmuje ten mikrofon. Natomiast na dłuższą metę bym się w to raczej nie bawił i kupił gwintowany koszyczek. Drugim powodem, dla którego zdecydowałbym się na kupno koszyczka i ramienia mikrofonowego, jest to, że przenośność drgań w tym mikrofonie mam wrażenie, że jest zauważalnie wyższa niż w innych mikrofonach, z którymi miałem do czynienia. Przechodząc do tematu budowy mikrofonu. Ten jest cały plastikowy, natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, to jest założenie konstrukcyjne, które miało na celu jak najbardziej zmniejszyć cenę tego mikrofonu. Poza tym nie jest to też jakiś najgorszy materiał. Na spodzie port USB typu B otoczony jest niestety plastikowym gwintem, który u mnie po czasie wygląda tak. Przechodząc wyżej ujrzymy potencjometr, za pomocą którego będziemy ustawiali gain mikrofonu, czyli konkretnie głośność nagrywania. Zaznaczam to, ponieważ są na rynku mikrofony, w których potencjometr reguluje głośność odsłuchu. Tutaj odsłuchu w ogóle nie ma, natomiast w mikrofonie za 100 zł chyba można takie rzeczy wybaczyć. W sytuacjach, kiedy gain mikrofonu regulujemy fizyczną gałką, czy to na interfejsie, czy to na mikrofonie, przeważnie zalecam, aby czułość w systemie ustawiać na 0 dB. Natomiast w tym przypadku o dziwo się tak nie da. Nie wiem dlaczego, ale kiedy wchodzę do systemowej głośności i zmieniam skalę na decybelową, mikrofon pokazuje mi, że czułość 100 to gain minus 2 dB. No ale okej, w takim razie po prostu ustawcie czułość 100, zostawcie te minus 2. Żeby osiągnąć odpowiednią głośność, musiałem ustawić go równiutko w połowie. Jeśli chodzi o potencjometry, to zawsze je sprawdzam i zawsze muszę je poszturchać i ten jest osadzony o dziwo bardzo dobrze. Raz, że pracuje z należytym oporem, a po drugie posiada hard stop równo w połowie, czyli takie wyraźne zwiększenie oporu. Także jest tutaj niemały zapas głośności, co oczywiście jest zaletą tego mikrofonu. Przechodząc wyżej znajdziemy logo
producenta, a nad nim metalową perforowaną blaszkę stanowiącą osłonę membrany mikrofonu. Na szczycie analogiczne rozwiązanie. Całość spasowania i złożenia tego mikrofonu sprawia naprawdę bardzo dobre wrażenie i odciąga uwagę od plastikowej budowy. I teraz parę słów o charakterystyce tego mikrofonu. Ma ono AU-PM461TR jest mikrofonem o charakterystyce kardioidalnej. To znaczy, że najlepiej zbiera od frontu. I tradycyjnie już wspominam, że jeśli mikrofon ma w ten sposób wykończony czubek, górę, to nie należy mówić do jego czubka. Taki uzyskacie efekt mówiąc do czubka tego mikrofonu, dlatego po prostu nie polecam tego rozwiązania. Należy mówić do frontu, front łatwo możecie zlokalizować, ponieważ znalazło się tutaj logo, znalazł się potencjometr, także nie będzie z tym żadnego problemu. I teraz test charakterystyki kardioidalnej. Raz, dwa, trzy, cztery, mówię do frontu mikrofonu, obracam mikrofon, raz, dwa. Mówię do boku mikrofonu, 1, 2, 3, 4, dalej go obracam. Mówię do tyłu mikrofonu, ma ono AU-PM461TR, znowu obracam mikrofon, znowu mówię do boku i ponownie mówię do frontu. Jednakże pora na to, chyba wszyscy czekali, czyli jak wypada mikrofon za 99 zł na tle droższych rozwiązań. Za chwilkę usłyszycie test, w którym weźmie udział właśnie testowany dziś mikrofon Maono AU-PM461TR, Maono AU-A04TR i dla porównania FPC Gear SM900. Możecie dać znać w komentarzu, która z próbek najbardziej przypadła Wam do gustu lub czy w ogóle słyszycie różnicę. W tym momencie mówię do mikrofonu Maono AU-PM461TR, który jest ustawiony fizyczną kontrolą gainu na nieco poniżej połowy swoich możliwości. W tym momencie mówię do mikrofonu Maono AU-A04TR, którego czułość ustawiona jest na 82. W tym momencie mówię do mikrofonu SPC Gear SM900 ustawionego na czułość 88. Próbka dźwięku. 13. W Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczeli wrzask szczebrzeszynianie. Cóż to ma być za tarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz się tarza. Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząszcz brzmi w trzcinie. A chrząszcz odrzekł niezmieszany, przyszedł wreszcie czas na zmiany. Drzewy i chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. I co byście powiedzieli? Który waszym zdaniem brzmi najlepiej? No, jak dla mnie te mikrofony są naprawdę bardzo blisko siebie, jeśli chodzi o brzmienie. Natomiast teraz pora na mały komentarz na temat szumów. Kiedy nagrywałem lektora do tego filmu, ustawiłem potencjometr idealnie w połowie na tym hardstopie. Wszystkie trzy mikrofony są wyeksponowane do progu minus 6 dB. Tak jak mówiłem, omawiany dzisiaj mikrofon był równo w połowie i wnioski są takie, że procesor dźwięku wycina górne częstotliwości. Zobaczcie, jak to przechodzi sobie w gradient, a tak do zera. Nie jest to naturalny efekt, natomiast trudno mi powiedzieć, czy to w ogóle w jakiś sposób będzie odbijało się na brzmieniu. Natomiast spoglądając niżej, jestem zdziwiony, ale omawiany w tym filmie mikrofon na wysokich częstotliwościach przez to wycinanie dał najniższy szum w zestawieniu. Natomiast spoglądając na niższe częstotliwości, można zauważyć, że są one nawet cichsze niż w A04TR i SM900. Jest taki jeden obszar w okolicy 400 Hz, w którym szum testowanego mikrofonu pokrywa się z szumem SM900. Poniżej tego obszaru robi się już tylko ciszej. No nieźle ma ono, naprawdę nieźle. Natomiast koniecznie muszę dodać, że zwiększając gain będziemy zwiększać również ten szum, który w przypadku mikrofonu Maono AU-PM461TR będzie wzrastał nieproporcjonalnie do pozostałych mikrofonów w zestawieniu. Także na wysokiej czułości mikrofon AU-PM461TR będzie radził sobie gorzej, natomiast w połowie swoich możliwości wypada naprawdę bardzo przyzwoicie. Przy czym głośność mikrofonu w takiej sytuacji jest praktycznie identyczna, co w SM900 w okolicach czułości 90. Jednakże zanim przejdziemy do podsumowania, muszę tradycyjnie przypomnieć, że całe audio w tym filmie szło właśnie z mikrofonu Maono AU-PM461TR, który nawet w tych ujęciach przed kamerą znajdował się poniżej linii kadru, także można powiedzieć, że cały ten film jest taką jedną wielką próbką tego mikrofonu. Muszę przyznać, że za 99 zł to jest naprawdę bardzo interesująca opcja i jakość wykonania tego mikrofonu stoi na naprawdę bardzo dobrym poziomie, pomimo tego, że jest cały plastikowy, to jakby nie patrzeć jest dobrze spasowany, ma dobrze umieszczony potencjometr. Odnośnie jego budowy tak naprawdę mogę marudzić chyba tylko na plastikowe gwinty. Jest to całkiem dobrze złożona konstrukcja. Jeśli chodzi o wygląd, no to nie oszukujmy się, w tym przypadku nie ma to większego znaczenia, no bo i tak zakładamy na niego pop filter, więc koniec końców i tak ten wygląda jak po prostu taki grzybek. Jeśli chodzi o dźwięk, no to jak za te pieniądze jest naprawdę rewelacyjnie. Za 99 zł dostajemy mikrofon,
który możemy postawić koło mikrofonu za 150 i mikrofonu za 200 zł i te brzmią naprawdę bardzo podobnie. Natomiast odpowiadając jeszcze na to, czy jest to dokładnie to samo co AU-A04TR, no to nie mogę się z tym zgodzić. No, mamy tutaj potencjometr, więc regulujemy gain jakby w fizyczny sposób. No i po drugie, profil szumów tego mikrofonu jest zupełnie inny. A to, że brzmi niemalże bliźniaczo co droższy mikrofon od Maono, to zupełnie inna sprawa. Także to było wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tego mikrofonu. Tymczasem, jeśli filmik Wam się spodobał, to zachęcam Was do subskrypcji, oceniania i komentowania. Cześć!